Cześć! Z rozmów, które przeprowadzam z Wami na parkingach, czy też w ankiecie, którą robiliśmy razem z LKW Walter w ramach kampanii Road to Respect, czyli Droga do Szacunku, często zaznaczaliście odpowiedź, że sanitariaty w miejscach załadunku, w miejscach rozładunku to jest jedno z największych wyzwań. No i dzisiaj mam coś dla Was. Kierowcy na całym świecie mają jeden taki sam problem. Nie mamy dostępu do toalet, do prysznica, do umywalki z bieżącą wodą na załadunkach i rozładunkach. Problem jest gigantyczny, a rozwiązanie naprawdę jest mega proste i sprawdzone. Kontenery. Dzisiaj Wam pokażę, jak to wygląda. To jest tak strasznie duży problem w transporcie, a rozwiązanie jest tak proste. Wystarczy postawić kontener, podpiąć prąd, podpiąć wodę i odpływ. No wiadomo, że to też nie jest aż takie strasznie łatwe, no ale nie trzeba przebudowywać, nie trzeba budować łazienek gdzieś tam w środku i burzyć i rozwalać i budować. Wystarczy mieć kontener. Chodźcie, zobaczycie, jak wygląda taki kontener w środku. Jak to może wyglądać? Tak, jak dokładnie chcecie, tak jak dokładnie potrzebujecie. Bierzecie kontener i w środku wstawiacie różne moduły. To jest taki akurat kontener, tylko i wyłącznie z toaletami, więc jedna część jest toaletą męską, jest okno, jest toaleta, jest pisuar, jest umywalka, jest ogrzewanie, ręczniki i tyle. I tutaj więcej nic nie potrzeba. I tak samo wygląda druga część, czyli toaleta damska. Można mieć toaletę damską i męską w jednym kontenerze. I tak to wygląda. Proste, prawda? Ale to naprawdę tylko tyle wyłącznie trzeba. Ściany też nie muszą być białe. O właśnie, i tu jest prysznic. Popatrzcie, może być też bardziej inaczej. Może być zupełnie inaczej. Na ściany nie muszą być zupełnie białe, można sobie zrobić jakiś też inny. Więc tu jest prysznic, kabina, jest woda, jest zasłonka, jest umywalka, jest toaleta, jest podgrzewanie wody, jest okno do wietrzenia, lustro i znowu tylko tyle i aż tyle, bo tyle po prostu starczy. Tam były toalety, na dachu toalety zawsze jak jest taka potrzeba, można zrobić balkon, taki jak tutaj, można położyć solary, można sobie zrobić z kontenerów generalnie biuro. Ja to zawsze myślałam, że sobie postawię taki mini domek właśnie modułowy, bo to jest wszystko z modułów zbudowane i będę miała na swojej bazie taki właśnie kontener, w którym sobie będę mieszkać i będę zawsze blisko swoich ciężarówek i swojej firmy, no ale nie mam na bazie miejsca na takie coś póki co, no ale też jest taka opcja. No i tak widzicie, wyglądają, tutaj z góry fajnie widać wielkość tych kontenerów. One mogą być różnej wielkości, ale bardzo, bardzo, bardzo mocno namawiam do tego, że jeżeli jesteście firmą, czy magazynem, czy firmą produkcyjną, magazynem, cokolwiek, jeżeli przyjeżdżają do Was ciężarówki, a nie macie niczego dla kierowców, to bardzo Was proszę, pomyślcie o choćby właśnie takim kontenerze. Proste rozwiązanie i kierowcy naprawdę to sobie chwalą. To tylko tyle starczy. Nie potrzeba żadnych specjalnych łazienek, nie potrzeba żadnych luksusów. Po prostu wystarczy toaleta, prysznic i umywalka. Tyle. To jest kontener z 1987 roku. Jakbyście się bali, ile to wytrzyma. Więc ten kontener ma dokładnie tyle lat, co ja. I pan powiedział, że wyglądam lepiej od tego kontenera. Nie wiem, ocencie, kto wygląda lepiej, kontener czy ja? Ja jestem pomalowana, jakbyście pomalowali ten kontener, to tak też by mógł czasami lepiej wyglądać. Nie? Dobra. A to jest kontener luksusowy. Tak Wam właśnie mówiłam, że chciałam sobie zbudować dom z takich kontenerów, więc można mieć na przykład okrągły stół w domu albo w firmie. A jak jest firma, no to muszą być też toalety. Jest klimatyzacja oczywiście, na dachu są solary. Popatrzcie, tu jest jeszcze inna toaleta, tu jest taka właśnie już trochę wyższej klasy toaleta, więc znowu podgrzewanie wody, umywalka i tu jest jakby luksusowo. Patrzcie na tę kabinę. No, piękno. Kabina, jest w ogóle deszczownica, no, na taki ten
woda ze ściany, toaleta, okno, pisuar. Luksus, to jest luksus. No i jeżeli się zastanawiacie, czy postawić 2 kontenery osobne dla każdej płci, czy łączony, no to pewnie w zależności od tego, jak dużo Wam przyjeżdża kierowców. Jak przyjeżdża bardzo dużo, no to będzie luksusowo postawić 2 osobne. No ale prawda jest taka, że oczywiście każdy się musi liczyć z kosztami, więc z tego co ja jeżdżę, z mojego doświadczenia, zazwyczaj są to kontenery i toalety koedukacyjne. Jest 1 kontener i dla pań, i dla panów i to też jest ok. W idealnym świecie jest osobno, ale w naszym świecie jest bardzo dobrze, jak jest 1 wspólny. Takie też mogą być, takie trochę jakby skandynawskie w środku lasu. Całkiem ładnie to wygląda, nie? Fajnie, fajnie. A wyobraźcie sobie, że przychodzicie na firmę, pytacie się, czy można się wykąpać, czy jest toaleta i mówią Wam tak i tam jest taki kontener. Jest niebieski dla panów i różowy dla pań. Zawsze te kontenery z toaletami są jakieś takie generalnie kremowe albo niebieskie, a patrzcie, a tak samo mogą być różowe dla pań. Jakie by to było fajne w ogóle. To jest zwykły kontener oczywiście, ale chodzi o to, że Containex też produkuje właśnie takie toalety modułowe w kontenerach. Można postawić w hali produkcyjnej, czy gdziekolwiek, można postawić na zewnątrz. One są odpowiednio izolowane i generalnie problem z głowy. A mi się najbardziej podoba to, że jest cała paleta dostępnych barw. Na przykład różowy dla pań. Po prostu marzę o tym, żeby przyjechać na firmę i żeby powiedzieli, tamten różowy kontener to jest toaleta i prysznic dla pań. Tam może się pani odświeżyć. Albo zielony, albo niebieski, albo żółty. Generalnie są wszystkie kolory tęczy. Kontener generalnie może wyglądać też tak. Czyli nie mieć stałych ścian, tylko takie właśnie drewniane. Na przykład jako punkt jakiś zbiórkowy, punkt, gdzie ludzie się zbierają, tak tutaj piją kawę, punkt, w którym nie wiem, czy można palić papierosa, czy nie, ale generalnie chodzi o to taka osłona, powiedzmy, w dużym stopniu przeciwsłoneczna i po prostu coś sobie można zaaranżować. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zostawiam Wam linka, sprawdźcie sobie, skontaktujcie się, no i zobaczcie. Ja generalnie uważam, że to jest genialne rozwiązanie. Świetnie się sprawdza, widzę to na halach, w środku takie kontenery postawione, widzę to na różnego rodzaju budowach i w Polsce, i w różnych krajach europejskich, i w Ameryce też tak było. Więc myślę, że to jest już jak najbardziej sprawdzone rozwiązanie. Mi się generalnie podoba. Myślę, że zdaję egzamin. Różne kolory, różne rozmiary, różne wyposażenie, co kto potrzebuje. A generalnie Containex to jest firma z grupy Walter, więc na dole zostawiam Wam kontakt. I co z nim zrobisz?